Witam, Ryszard Borowiecki i Królewska Wiedza, czyli astrologia. Dziś pełnia, 25 marzec 2024 rok, godzina 8 rano. I tak wygląda nasz kosmogram. Słońce, opozycja, Księżyc. Oczywiście, że główną rolę gra Księżyc. Księżyc znajduje się w wadze, wydłada sam się Strzelca. Z kolei Słońce znajduje się w Baranie i w wydładzie Bliźniąt. Musi być pełna opozycja. Musi być pełna opozycja, żeby stało się to Yang-Yin, krótko mówiąc, i mariaż pomiędzy właśnie Baranem a Wagą. Co prawda ta pełnia nie należy do Barana, a należy do ryb. Nów, który był wcześniej, był nowiem ryb. I dlatego ta pełnia do nowiu w Baranie należy jednak do znaku ryb. Co to oznacza? To oznacza, że w tym momencie możemy zastanowić się nad sobą, zastanowić się nad każdą naszą propozycją, która przychodzi od zewnątrz i jak ją realizować. Możemy naprawić wszystkie sprawy, które były kiedyś, a to też powód do zastanowienia się, dlatego że tutaj, w tym miejscu mamy Neptuna i Neptun nam w tym pomoże. W dodatku w Baranie mamy węzeł księżycowy, który wraca nas do karmy, konkretnie do tych karmicznych spraw, które mamy zakodowane w naszym DNA i w dalszych historiach naszego, powiedzmy, że rodu. Węzeł księżycowy daje nam możliwość sprawdzenia, co było przez pokolenia i czy czasami nie warto wrócić do tych pokoleniowych spraw, chociażby ze względów zawodowych, czy praktycznych, czy psychicznych. To jest wiele do tego urządzeń, jeżeli to możemy nazwać urządzeniem, aby popełnić to, co jest najważniejsze. Zdobyć szczęście. I jednocześnie też mamy Chirona. Także jeszcze w dodatku jest Merkury, który jest, ja mówię, w Baranie, który daje nam tą możliwość ułatwienia z sprawami układu nerwowego, jak i psychicznego, jak i komunikacyjnego. To wszystko daje nam szansę na niekoniecznie poprawienie, bo to jest już normalnością, ale bardziej spojrzenie w nasz lęk, który jest od wielu, wielu lat, od pokoleń i mamy możliwość teraz go naprawienia, czy też pozbycia się, czy też zmodyfikowania. To jest najważniejsza cecha, dlatego też łatwiej jest nam w tej chwili otworzyć te zamiary, które chcieliśmy zrobić. To też robią węzły. Węzły pomagają nam w pewnych historiach naszych, które ułatwiają nam dojście do tego momentu, kiedy chcemy wystartować, a jest przecież czas Barana. Tylko my, ze względu na lunarne podejście do królewskiej wiedzy, musimy zastosować te działania, ponieważ one są, jakbyśmy mogli nazwać, psychicznymi. A co tu ukrywać, Księżyc i pełnia czynów mają ogromne znaczenie w naszym życiu i w tolerancji
naszego organizmu na bodźce. To jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim. I trzeba brać pod uwagę, że Księżyc znajduje się w wadze, ponieważ on jest światłem odbitym, więc pokazuje wszystko to, co dotyka właśnie tego znaku, czyli negocjacji, zaprzyjaźnienia się, ujawnia jawnych wrogów. I te wszystkie historie, które są dla nas troszeczkę niezbyt sprzyjające, możemy je teraz zreflektować z powodu właśnie znaku ryb, który teraz do nowiu, które będzie nowiem barana, będzie zamykać te wszystkie niedojrzałe psychicznie sprawy i nie tylko psychicznie, ale także i fizycznie, bo od psychiki do fizyki jest bardzo mała przestrzeń. To trzeba brać pod uwagę. No i coś tutaj ciekawego. Najważniejsze jest koniunkcja Słońca z Neptunem. Ponieważ Neptun znajduje się po 12 stronie naszego tutaj działania, a więc historia wchodzi na plan naszego życia. Wszystkie lęki, wszystkie choroby. W tej chwili właśnie warto by było rozpocząć walkę z tymi wszystkimi rzeczami, które są źle powiedziane, ale Państwo chyba zrozumią, o co chodzi. Chodzi o likwidację pewnych schorzeń medycznych, najbardziej tych psychicznych. Większość, prawie 99% jakichkolwiek zdarzeń medycznych jest na własne życzenie, właśnie przez Neptuna i Merkurego. I tutaj możemy fantastycznie skorzystać do nowiu. Mamy długi okres. Czas, w którym możemy zorganizować to wszystko, co nas najbardziej interesuje i to, co byśmy chcieli po prostu zlikwidować. Następną sprawą, która jest bardzo interesująca w tym wszystkim, jest to, że Księżyc jest w opozycji do Neptuna. To też ma swoje bardzo silne znaczenie, ale także w trygonie do Plutona. Trygon do Plutona daje tą możliwość ogromnej energii wykorzystania, ponieważ energia Plutona jest niezaprzeczalnie najsilniejszą energią w całym zodiaku. Ale tym bardziej, kiedy jest trygon, kiedy możemy ją wykorzystać i kiedy możemy z niej ją potraktować mniej więcej jak trampolinę życiową. I dlatego też otworzenie czy jakiegoś działania tutaj w działalności gospodarczej by było bardzo trafioną rzeczą, tylko raz od połowy tygodnia. Po połowie tygodnia, dlatego że musi to nabrać swojego charakteru, muszą opaść emocje, muszą opaść te wszystkie historie, a właściwie, krótko mówiąc, ujawnić się, a nie opaść w tej formie na przykład, no co tu ukrywać, ale jakiegoś zawirowania, które jest dla nas tak szalenie nieprzyjemne. Baran jest możliwością rozpoczęcia czegoś, pchania tego działania w bardzo dobrym kierunku w tej chwili, ze względu na to, że mamy ryby, mamy już to wszystko przemyślane, ale jeszcze niedoprecyzowane. No więc ta precyzja w tej chwili następuje ze względu na to, że Merkury jest z przodu i on jest taki troszeczkę zbyt gwałtowny, ten Merkury, ale w porządku, dlatego że lada moment on będzie retrogradować i radzę z tego skorzystać, żeby nie było tej retrogradacji, bo wtedy naprawdę wejdziemy w bardzo trudne sytuacje, a lepiej, tak jak mówię, działać w tej chwili, ponieważ powodem jest to, że kosmos zawsze sprzyja
osobom, które są, jak ja to nazywam, grzeczne i wykonują te wszystkie punkty, które przychodzą nam w wiadomościach, czyli w aspektach i interpretacji, to jest najważniejsze, po to, żebyśmy mogli po prostu zweryfikować te wszystkie problemy, czy też, no co tu ukrywać, ale najważniejsze rzeczy, czyli tak zwany sukces osobisty. A ten sukces osobisty przede wszystkim należy do wszystkich znaków, bo przecież ta pełnia jest dla wszystkich nas, ale barany mają w tym i wagi mają w tym jakby uczestnictwo i pierwszeństwo. Następnymi znakami, które mają, to koziorożec i rak. Z tym, że koziorożec i rak, bardzo bym się zastanowił, czy to nie jest dla was troszeczkę iluzją i troszeczkę was nie irytowuje, a właściwie można by powiedzieć, że następuje jakaś ekspansja, która jest bardzo, przypuśćmy, założenie niebezpieczna, co może stanowić jedną z najważniejszych cech tego właśnie tutaj działania i tego całego impulsu, który może być takim impulsem niezbyt przyjemnym. Także zapraszam wszystkich Państwa na dalsze historie związane z astrologią, a przede wszystkim lada moment już ze znakiem lunarnym, czyli tym księżycowym barana, a w tej chwili jesteśmy w baranie w świadomości lunarnego księżyca, który, no jednak księżyc ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Ci, którzy patrzą, ale najbardziej odczuwają to właśnie raki, a w tej chwili właśnie fantastycznie odczuwają to barany. Wagi może troszeczkę mniej, chociaż też są zawsze podłączone. No i wszyscy my, którzy jesteśmy spod innych znaków. Tylko zaznaczam, każdy ma 12 znaków w sobie. I te znaki są uzależnione przede wszystkim od Słońca, które charakteryzuje to, jak się urodziliśmy, a ascendent, jak nas prowadzi kosmos. Do zobaczenia. No i przede wszystkim życzę wszystkim dobrego okresu i dobrego myślenia. A, nie powiedziałem. To jest okres bardzo duchowy. W tej duchowości możecie naprawdę osiągnąć szczyty w tej chwili. Ze względu na to, że ten Neptun jest z tyłu i jest on jeszcze w rybach, ale tym bardziej, kiedy Merkury jest z przodu i wszystko się dzieje właśnie w tym czasie ryby. I to jest to, co Stwórca nam dał w prezencie. Także jeżeli umiecie medytować, jeżeli umiecie kontemplować, to fantastycznie. I teraz bierzcie się przez medytację do działania. W realu, w tej rzeczywistości. Wszystko należy tylko wyłącznie do was. Z Bogiem.